Witajcie, dziś nudny film pod tytułem Czym się różni foamiran? A foamiran to cieniutka, obecnie bardzo modna pianka, z której robimy kwiaty. Wiecie, czym się różni wróbelek? Tym, że ma jedną nóżkę od drugiej. Mam nadzieję, że tłumaczenie różnic w foamiranie pójdzie mi lepiej, a zaczynam od mojego ulubionego foamiranu jedwabnego. Obecnie występuje tylko w kolorze białym, ale pewnie niedługo wejdą na rynek kolory. Najlepiej nadaje się do tworzenia pięknych, bajkowych, kolorowych kwiatów. Pianka jest cieniutka i bardzo delikatna, a praca z nią nie wymaga żadnych szczególnych zdolności. Co więcej, nie wymaga także dokładności, więc to jest coś dla mnie. Zazwyczaj każdy foamiran, czyli nie tylko jedwabny, barwimy przed kształtowaniem. Ja do malowania używam zazwyczaj pasteli suchych i chusteczek do pupy. Na filmie widzicie suche, ale z olejnymi postępujemy w podobny sposób. Widziałam też prace pięknie barwione tuszami. W tej chwili do barwienia używam dwóch kolorów, różowego oraz szarego. Dokładność nie jest wymagana, bo przy późniejszym kulaniu kolory same pięknie się ze sobą zmieszają. A jak kształtujemy podstawowy listek? Górną część liścia zwijamy w harmonikę i 1/3 od góry mocno zwijamy i kulamy, wyciskając z jej powietrze. Czym dokładniej to zrobimy, tym listek będzie cieńszy i bardziej delikatny. Filmu nie skracam i nie przyspieszam, po prostu to trochę trwa. Foamiran to hobby dla cierpliwych, ale efekty czasami chwytają za serce. Foamiran jedwabny to obecnie najcieńsza pianka występująca na rynku. Ze względu na swoją delikatność najsłabiej trzyma kształty, dlatego świetnie nadaje się do takich pięknych, delikatnych, nierealistycznych kwiatów. Do kwiatów, które do złudzenia przypominają prawdziwe, najlepiej jest użyć foamiranu zimnego, ale o tym za chwilę. Wykulany płatek formujemy palcami. Foamiran jedwabny rozciąga się sam z siebie około 20–30%. Gdy palce mnie bolą, kulam o stół. Nie wygląda to elegancko, ale efekt jest taki sam. Foamiran jedwabny możemy także kształtować na żelazku. Charakterystyczne jest to, że pianka przykleja się do żelazka. Do odcisku używam tzw. molda. Jeżeli listek bądź płatek ma być duży jak cały mold, postępujemy w ten sposób. Małe listki są dużo bardziej ekonomiczne. Głównie dlatego, że zaczynamy od wycięcia interesującego nas kształtu i nie mamy tylu odpadów. Sorry babeczki, film jest długi, bo starałam się zachować czas rzeczywisty nagrzewania. Żelazko nastawione jest na 2 kropki. Można ustawić na 3, ale wtedy działać trzeba 2 razy szybciej. Listek odciskam i za chwilę będę go mogła pofarbować. W tej chwili widać już żyłki, ale są one średnio widoczne. Zobaczcie sami. Do barwienia użyłam 2 kolorów, szarego i zielonego. Pamiętajcie, że formowanie i kulanie zaczynamy wtedy, kiedy listek już jest suchy. Czyli czekam moment i teraz już mogę formować kształt. Naciągam brzegi lub lekko kulam, podobnie jak to było w przypadku płatków. A gotowy listek prezentuje się tak. Kolejną odmianą foamiranu jest foamiran zimny. Jeżeli chcecie wykonać kwiaty, które do złudzenia będą przypominały te naturalne, skorzystajcie właśnie z foamiranu zimnego. Jest mniej delikatny i odrobinę grubszy niż foamiran jedwabny. Dzięki temu płatki, kwiaty czy liście świetnie trzymają kształt. Foamiran zimny jest także dużo bardziej odporny na warunki atmosferyczne niż foamiran jedwabny. Ale bez przesady, takich kwiatów nie wtykamy do grządek na ogródku. Foamiran zimny barwimy w taki sam sposób i kulamy w ten sam sposób jak foamiran jedwabny. Natomiast w palcach czuć różnicę. Ten zimny kula się dużo ciężej. Poza tym wielkich różnic już nie ma. Płatki możemy kształtować tak jak to pokazywałam przy foamiranie jedwabnym. Zimny także lepi się do żelazka, więc nie można przesadzać z długością nagrzewania. A jeżeli perfekcja to wasze drugie imię, możecie piankę prasować, czyniąc ją w ten sposób dużo cieńszą. Prasuję ją między 2 kartkami papieru, wyjmuję i dalej już postępuję po staremu. Co zyskuję na tej operacji? Po pierwsze, pianka jest cieńsza, po drugie, zachowuje swoją sztywność. Taką piankę z powodzeniem mogę kształtować na moldzie bądź ukulać. Po co najpierw na moldzie, a potem ukulać? Po to, żeby na płatku uzyskać bardzo realistyczne nerwy. Żyłki, które powodują, że płatek jest do złudzenia podobny do oryginału. Teraz mamy zbliżenie, żeby było widać, o co chodzi. W
ten sposób były robione piwonie, które zobaczycie za momencik. A na szarym końcu foie podstawowy, zwany czasami irańskim. To jest pierwszy foie który wystąpił u nas na rynku. Najbardziej znany i ceniony przez skraperki. Jego dodatkowe możliwości przedstawię Wam na podstawie ręcznie wyciętego kwiatka. Żelazko na 2 kropki, bez skrótów i bez przyspieszeń. Foie zwykły nie klei się do żelazka, on wręcz sam od niego odskakuje. Ale główna supermoc foie podstawowego wygląda tak. Kwiatek się kurczy, wywija i proszę bardzo, on już jest gotowy. Oczywiście można go kulać i odbijać na moldach. A wspomniałam o skraperkach dlatego, że te kwiatki najpiękniej wyglądają, gdy wytniemy je wykrojnikiem. Są wtedy maleńkie, równiutkie, po prostu switaśne. A ręcznie wycinanie takich kwiatuszków jest ponad moją cierpliwość. Ale jak wspomniałam, można je dla ozdoby formować na moldach i kulać. I to by było na tyle. Zostało nam jeszcze podsumowanie, czyli czym się różni wróbelek. Na rynku mamy obecnie 3 rodzaje foie miranu. Najdelikatniejszy i świetny do wykonywania bajkowych kwiatów to foie jedwabny. Występuje wyłącznie w białych kolorach, ale daje się przepięknie barwić. Jeżeli kwiaty do złudzenia mają przypominać te naturalne, uszyjcie foie zwykłego bądź zimnego. Występują we wszystkich kolorach tęczy i to ułatwia sprawę. Natomiast foie podstawowy ma swoją supermoc. Pod wpływem ciepła żelazka kurczy się i zwija. Delikatne kwiatuszki powstają w ciągu kilku sekund. A jeżeli ktoś ma wykrojnik, to po prostu wygrał los. Mam nadzieję, że wiecie już, czym się różni wróbelek i odpowiedziałam na zadane pytanie. Wytrwałem, dziękuję za uwagę i zapraszam jak zwykle na inspirello.pl.